Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam Państwa na 5 pytań o kary porządkowe. Czy mogę zastosować karę upomnienia wobec pracownika, który nie realizuje celów sprzedażowych? Nie. Zacznijmy jednak od początku. W kodeksie pracy wyróżniamy 3 rodzaje kar porządkowych: upomnienia, nagany i karę pieniężną. Trzeba pamiętać, że kar porządkowych nie można stosować za każde naruszenie obowiązków czy niewykonanie polecenia. Nie każde naruszenie pracowniczego obowiązku może być sankcjonowane karami porządkowymi. Kara upomnienia i kara nagany mogą być stosowane tylko za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nieprzestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Wiele naruszeń po stronie pracownika, np. to z pytania dotyczące nierealizowania celów sprzedażowych, nie mieści się w kategorii czynów, za które możemy karać karami porządkowymi. Pracodawca nie jest jednak bezbronny. Może podejmować inne działania, na przykład zdecydować o wypowiedzeniu umowy o pracę, jeżeli uzna je za uzasadnione. Pracownik w sposób wyjątkowo rażący naruszył przepisy BHP, co naraziło wiele osób na poważne niebezpieczeństwo. Czy można w takiej sytuacji nałożyć na pracownika jednocześnie naganę i karę pieniężną? Nie. Za jedno naruszenie obowiązku może być stosowana tylko jedna kara porządkowa. W razie zastosowania kary pieniężnej nie można za ten sam czyn nakładać kary upomnienia czy nagany. Jednak co ciekawe, nałożenie kary porządkowej nie ma wpływu na dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Innymi słowy, wymierzenie pracownikowi kary porządkowej nie wyklucza możliwości uznania tego samego nagannego zachowania pracownika za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Można zatem wymierzyć pracownikowi naganę za naruszenie przepisów BHP, a równolegle rozwiązać z nim umowę o pracę z tej samej przyczyny. Czy pracodawca może przeznaczyć pieniądze z kar pieniężnych nakładanych na pracowników na nagrody dla innych pracowników? Nie ma takiej możliwości. Wpływy z kar pieniężnych pracodawca jest obowiązany przeznaczyć na poprawę warunków BHP. Sformułowanie poprawy warunków BHP jest bardzo ogólne, więc wybór konkretnego przeznaczenia kary pozostaje w gestii pracodawcy. Nie ma tu jednak zupełnej dowolności. Czy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia? Nie. Kary pieniężne mogą być potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Jest to jeden z wyjątków od ogólnej zasady, zgodnie z którą potrącenia z wynagrodzenia pracownika mogą nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Czy można ukarać pracownika naganą, jeżeli pracownik nigdy wcześniej nie dostał nawet upomnienia? Można. Nagana jest co prawda postrzegana jako bardziej dolegliwa niż upomnienie, chyba głównie przez wydźwięk słowa naganny, kojarzący się z czymś jednoznacznie nieakceptowalnym. Upomnienie z kolei kojarzy się bardziej karcąco, ma wydźwięk przypomnienia, zwrócenia uwagi. Niemniej, abstrahując od tych językowych rozmyślań, fakty są takie, że zarówno nagana, jak i upomnienie mogą być wymierzone za dokładnie te same naruszenia. Wybór sankcji należy natomiast do uprawnień pracodawcy. Nie ma obowiązku gradacji tych kar, czy rozpoczęcia od upomnienia, aby potem przejść do nagany. Pracodawca ma tu dowolność. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę.